Wiem, jak zdobyć uwagę widza w 5 sekund. I'm an AI artist and this is the future of art. Wkurwia cię twój mąż? Spuść mu w pierdol. Wiem, jak zdobyć dużo lajków. Zapraszam. Zapraszam. Proszę siadać. A więc, panie Andrzej... Andrzej. Słucham? Przepraszam, że wszedłem pani w słowo, ale proszę mówić Andrzej zamiast Andrzej. Wolę spolszczoną wersję swojego imienia. Dobrze, a więc, panie Andrzeju, złożył pan wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego. Zgadza się. Wobec tego chciałabym zadać panu kilka pytań. Później sporządzę protokół z pańskimi odpowiedziami i będę prosiła, żeby pan go podpisał. Zgodnie z artykułem 233 kodeksu karnego muszę pana uprzedzić o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jestem tego świadom. Dobrze. Kiedy i w jakim celu po raz pierwszy przyjechał pan do Polski? Po raz pierwszy przyjechałem w czerwcu 2018 roku jako turysta. Ale tak mi się spodobało, że już po 5 miesiącach wróciłem, żeby zamieszkać tu na stałe. Jak dotąd była to jedna z moich najlepszych decyzji życiowych. Czym się pan zajmuje w pracy? Jaki jest pana zawód? Generalnie moja praca polega na tym, że Czy był pan karany sądowo w Polsce? Boże uchowaj, nie. Tylko raz dostałem pouczenie od Straży Miejskiej za to, że Posiada pan jakieś nieruchomości w Polsce? nie, wynajmuję. Chciałem kupić, nawet obejrzałem kilka mieszkań. Jedno miało taki sufit, proszę pani, że Czy ma pan jakieś zwierzęta domowe? nie, już nie. To znaczy miałem kota, ale on miał tak silną osobowość, że w pewnym momencie Panie Andrzeju, zostało mi jeszcze jedno małe pytanie. We wniosku wskazał pan m.in., że uważa, że ma polskie korzenie, ale nie jest pan w stanie tego udowodnić. Mógłby pan coś więcej powiedzieć na ten temat? no, mógłbym, ale tak jak napisałem, nie jestem w stanie tego w żaden sposób udowodnić, więc po co? Być może jest pan w błędzie i da się to udowodnić. Zgaduję, że chodzi o jakieś zaginione dokumenty o pochodzeniu pana przodków. Mam rację? Nie do końca, nie. Miałem na myśli coś innego, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie w żaden sposób to udowodnić, więc Mógłby pan przynajmniej powiedzieć? mógłbym. Uważam, że byłem Polakiem w poprzednim wcieleniu. Aha. No, wiedziałem, że pani nie uwierzy. Pamięta pan coś z tego poprzedniego wcielenia? Niestety, prawie nic. To skąd taki pomysł? Zabawne, ale powiedziała mi to kiedyś moja ex. Wtedy uznałem to za totalny nonsens. A później zmienił pan zdanie? Bardzo niechętnie, muszę przyznać. Po prostu z czasem coraz więcej rzeczy zaczęło sugerować, że coś w tym faktycznie jest. Co takiego na przykład? Na przykład język. Nauczyłem się języka niewiarygodnie szybko. Kiedy przyjechałem do Polski, mogłem powiedzieć zaledwie dzień dobry oraz dziękuję. A po 2 latach zdałem egzamin na C2. Tak, widziałam pana certyfikat. Imponujące, a doprawdy. Dziękuję. Ale myślę, że to świadczy jedynie o tym, że ma pan talent do języków. A gdzie tam? Angielskiego uczy się od 5 roku życia i wszystko to jak krew w piach. Wciąż mówię źle, filmy mogę oglądać tylko z napisami, a po polsku napisałem cały ten skrypt. Skrypt? Jaki skrypt?
kamera. Tak, kamera monitoringu. I co z tego? Nie łączę kropek. Nieważne. W każdym razie to przecież nie wszystko. Tak? Co jeszcze? Mam paznokieć w kształcie Polski. Słucham? Mam paznokieć w kształcie Polski, proszę zobaczyć. Faktycznie, pański paznokieć kształtem przypomina Polskę, ale nie wiem, czy to może mieć jakikolwiek związek z reinkarnacją. Wie pani, może mieć, może nie mieć, ale nic nie jest dowodem samo w sobie, prawda? Tylko kiedy całość układa się w pewien spójny obraz, to już nie mogę udawać, że go nie widzę. Zwiedziłem wiele miejsc na ziemi, ale tylko w Polsce doznałem tego szczególnego uczucia, że coś mnie z tym krajem łączy, że chcę tutaj mieszkać. Oczywiście w Polsce są swoje problemy, jak zresztą wszędzie. Dopiero pan przyjechał, już pan narzeka. Proszę kontynuować. W każdym razie są to problemy, radzę sobie z którymi staję się lepszą osobą. W jaki sposób? Na przykład. Na przykład otwarcie mówiąc to, w co wierzę, nie narzucając przy tym nikomu swojego zdania. Zwłaszcza w kwestiach, których nie da się udowodnić. No, dobrze. Ale samo to, że kocha pan Polskę, nie znaczy, że może się pan uważać za Polaka. Wiem. Nie twierdziłem, że jestem Polakiem. Powiedziałem, że byłem nim w poprzednim wcieleniu i że nie mogę tego udowodnić. Ma to pani w swoim protokole. Dobrze. Wydrukuję teraz protokół z pańskimi odpowiedziami. Proszę, to jest protokół. Proszę się zapoznać z treścią, zobaczyć, czy wszystko się zgadza, a na końcu podpisać. Gdyby miał pan jakieś zastrzeżenia, proszę je do mnie zgłosić. Dobrze. No, wszystko się zgadza. Proszę. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Wkrótce dostanie pan decyzję dotyczącą pańskiego wniosku. Niestety nie mam prawa panu powiedzieć, czy będzie pozytywna. Dziękuję. Miło było panią poznać. Do widzenia. Do widzenia. Przekonajmy się. Jaki z ciebie Polak? Poprzednie wcielenia, kraj urodzenia.